jako funkcja ładowania. W razie gdyby nam się tutaj uszkodziło ładowanie z tym cienkim bolcem, to możemy sobie tutaj ładować przez USB. Kilka Nokii obejmuje taką właśnie opcję, bardzo fajnie. I tutaj mamy otwory na naszą smycz z jednej strony, i tutaj drugie otwory na naszą smycz. I tutaj widzimy wejście nasze słuchawki 2,5. I z tyłu na tylnej ściance widzimy aparat fotograficzny 3,2 megapikselowy. No zobaczymy sobie później jakość tego aparaciku, diodę wspomagającą nasz aparat i która służy również jako funkcja naszej latarki. I teraz sobie tutaj ściągniemy naszą tylną klapkę. Tutaj są blokady. I tu widzicie naszą baterię, bateria BL4U i posiada pojemność 1000 mAh. No taka bateria w zupełności wystarczała w tym telefonie. I zobaczmy sobie pod nalepką e-mail. Tu mamy model E66 Nokia Corporation Made in Finland. Ta Nokia była produkowana w Finlandii, ale również marka Nokia produkowała telefony w innych państwach, na przykład w Rumunii, w Chinach, w Niemczech, w Wietnamie, w Indiach. Było dość sporo różnych państw, w których Nokia produkowała właśnie telefony. I tu mamy nasz e-mail i nawet pokazuje nam WLAN, bo telefon tutaj obsługuje sieci Wi-Fi. No i sobie zobaczymy teraz wszystkie tutaj podstawowe funkcje w tym telefonie. Uruchomimy sobie go. I włączamy Nokię tutaj u samej góry. I poczekamy, aż nam się ten telefonik uruchomi. No, w tym przypadku jest Symbian, może to troszkę potrwać, ale myślę, że w tych nowszych Symbianach nie było aż tak źle. Jak widzieliście, Nokia była brandowana przez sieć Plus, przynajmniej na wstępie. I tu wchodzimy na nasz domek, ale wcześniej musimy odblokować naszą kreaturkę. I tutaj zobaczmy, u samej góry mamy połączenia, nasze połączenia, później biuro, rejestr naszych kontaktów. Tutaj zakładka od plusa, narzędzia, łącza, multimedia, instalacje, GPS, pomoc, pobierz, internet. Zaczynamy sobie od samej góry. Połączenia, oczywiście połączenia naszych tutaj telefonów. Następnie biuro. Wchodzimy sobie w nasze biuro i tu mamy wiele ciekawych naszych aplikacji, które sobie możemy dogrywać i które są już wgrane w nasz telefon. Kalendarz, szukanie w internecie, kalkulator, zegar. Tutaj widzimy dość dużo ciekawych funkcji. Oczywiście w każdym Symbianie przystało, telefon tutaj odtwarza nam format zip, format RAR. Oczywiście możemy sobie tutaj drukować po podłączeniu do naszego kabla przez komputer. PDF-a nam tutaj otwiera. Można też otwierać doki i inne typy formatów. Oczywiście musimy sobie dograć odpowiednie aplikacje. I tu jest rejestr naszych połączeń. No i z łącza tutaj możemy sobie wysyłać pliki przez USB, pliki przez podczerwień, naszą IRDę, menadżer połączeń. Tu mamy pokazane połączenia przez Bluetooth. Następnie tu mamy sieć WLAN, czyli nasze Wi-Fi, Bluetooth i modem. Tutaj możemy sobie zrobić modem, połącz przez port ID. I tak to wygląda, jeśli chodzi o połączenia. Następnie nasze narzędzia, czyli ustawienia. I tu zobaczcie wszystkie nasze ustawienia, aktualizacji naszego softu. Oczywiście w tym przypadku jest to już niemożliwe. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o wszystkie narzędzia. I tutaj jeszcze ogólne ustawienia. Zobaczmy te podstawowe ustawienia naszego
tutaj telefonu naszej sieci. Tutaj co ciekawe, w tym przypadku mamy zwykłą sieć GPRS Edge 2,5 tutaj w tym miejscu. No i oczywiście 3G w tym telefonie też się znajduje. Możemy sobie tutaj pozmieniać, jeśli chcemy. Nasze tutaj połączenia Bluetooth, USB, Wi-Fi sobie ustawiamy i tutaj ustawienia naszych aplikacji. Naprawdę dość ciekawy telefon, bardzo go polecam. Nawet w tych czasach, bo wygląda bardzo elegancko i jest dość ciekawy też funkcjonalnie, pomimo że ma słaby aparat, ale naprawdę bardzo płynny telefon, mimo że ma system Symbian. No i tutaj na multimedia, tutaj mamy nasze dźwięki, nasze wideo, zdjęcia i tak dalej i nasz aparat fotograficzny. I my sobie tutaj uruchomimy aparat i zrobimy takie przykładowe zdjęcie. No ale chyba nam aparat nie chce za bardzo funkcjonować, bo widzę, że nie odpalił. Chyba się popsuł i Wam tego aparaciku nie pokażę, a nie mam zapasowego modułu aparatu, żeby naprawić. No i niestety, jak widzicie, w telefonie aparat siadł, więc sobie nie zobaczymy jakości aparatu, no ale nie jest taka zła jak na ten model telefonu. Uwierzcie mi na słowo. I tu mamy galerię, ale chyba telefon ogólnie się przyciął przy aparacie. No tak, jest chyba soft, jeśli chodzi o soft, jest słaby już na naszym aparacie i musielibyśmy chyba sobie dograć nasz soft. Ja tutaj sobie ponownie uruchomiłem nasz telefon i już nie wchodzimy do aparatu, bo znowu może nam się przyciąć. No i tu mamy galerię, odtwarzacz naszego wideo. Następnie radio internetowe. Tu jest udostępnienie internetowe, dźwięki 3D. Tutaj flesze. Pewnie pamiętacie flesze w naszych Sony Ericssonach. Tutaj bardzo ciekawe motywy, które pokazują na przykład aktualną naszą godzinę i tak dalej. Bardzo fajne, jeśli chodzi o te pliki. No i zobaczymy sobie teraz, wchodzimy do naszej galerii. Zdjęcia, wideo, utwory. No i w tym przypadku widzę, że ktoś chyba nam niestety usunął nasze tutaj oryginalne dźwięki, ale poszukamy sobie, jeszcze mamy pliki audio, być może tutaj znajdziemy coś i widzimy jeden dźwięk. Chciałbym zapytać. Ale niestety do kogoś prywatnego ten dźwięk. Niestety w tym przypadku nie będzie w ogóle żadnych dźwięków. No i przechodzimy sobie dalej. Tu mamy instalację naszych aplikacji. Tu później mamy wykaz, jakie aplikacje zostały zainstalowane. Nasz tutaj GPS. Oczywiście GPS możemy korzystać z niego bez tutaj internetu. Wgrywamy odpowiednie mapy, które teraz będzie ciężko znaleźć, ale gdzieś tam na jakichś stronach internetowych, jakichś pobieraczkach czy innych jakichś ciekawych stronach, które jeszcze zostały, nasze pliki, które ktoś wrzucił, to może Wam się uda takie właśnie aplikacje, takie mapy dograć. Nasz internet, w tym przypadku internet może działać prawidłowo, jeśli gramy odpowiednią przeglądarkę, najlepszą, najnowszą. Była taka przeglądarka 8.1, więc możecie sobie dograć i korzystać z naszego tutaj Wi-Fi bez problemu. I tu mamy folder pobierania naszych plików i pomoc, informacje tutaj o naszych wszystkich funkcjach, gdyby ktoś nie wiedział, jak korzystać z tego telefoniku. No i dobrze, teraz sobie przejdziemy do kodu, gwiazdka kratka, 4.0 kratka i tu mamy rok produkcji tego telefonu. Widzimy w tym przypadku 2009, drugi, czyli luty 27. No ale jak wiecie, przeważnie Nokia aktualizowała nasze systemy. Być może ten Nokia jest 2006, 2005, ale aktualizacja przeważnie była do roku czasu, więc
możliwe, że rok czasu ta Nokia się odmłodziła. Tak to mniej więcej wygląda w tym telefonie i teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefonu. I ściągamy tę klapkę. Ściągamy naszą baterię, kartę pamięci i kartę SIM. I teraz mamy do docenia, zobaczmy, tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubka. W tym przypadku są to śrubki wszystkie gwiazdkowe, tylko że nie wszystkie są jednakowego rozmiaru. Więc sobie zobaczcie, tu będą pewnie mniejsze, tu jest większa i tu jest większa. Tu są takie same jak w Nokii 3310, tutaj w tym miejscu, w tym i tutaj w tym. Jedna, druga i tutaj trzecia. A tutaj 3 są innego rozmiaru, w tym przypadku ciut mniejsze jak właśnie te gwiazdkowe Nokii 3310. Tutaj jest 3/4 już, 5 i tutaj 6. Więc pamiętajcie, by tutaj w tych 3 miejscach przykręcić mniejsze śrubeczki, a tutaj mają być większe, znaczy szersze. Tak, szersze. Tu sobie odkładamy na bok, w innym miejscu, te węższe. I teraz zobaczcie, tutaj nam puściło, jeśli chodzi o tę Nokię. Tutaj po długości możemy sobie delikatnie przejechać pazurkiem. Tutaj po całej długości. Oczywiście nie robimy tego na siłę, bo tam w środku widzimy tasiemkę, by ją nie uszkodzić, to taśma główna, która tutaj łączy nam przód z tyłem. O, i w końcu nam odpięło. I teraz zobaczmy, tu jest nasza tasiemka. Tutaj sobie wypinamy naszą płytę główną. Tutaj sobie wypinamy naszą płytę główną, zobaczmy, tutaj ze środka, podwadzamy ją tutaj odpowiednim narzędziem. Zobaczcie, tutaj dość ciężko oporowo nam wychodzi. O, i wszystko już wyszło, zobaczmy, tutaj cała nasza płyta, tu jest, widzimy, taśma główna, tutaj po drugiej stronie, tu się dokładnie znajduje, więc jak będziecie tą płytę wraz tutaj z tylnym korpusikiem demontować, to pamiętajcie oczywiście o tym, że pod nią jest tutaj od razu właśnie tasiemka, by uważać, by ją nie uszkodzić, bo szkoda by było. Tu jest w tym miejscu. To akurat jest tasiemka od tutaj slotu karty SIM i karty pamięci. Tutaj zobaczmy, przybliżę sobie, bo troszkę się oddaliłem. Tak to wygląda. I tu zobaczmy, wleciała nam klawiaturka numeryczna. Tu płyta główna wraz z główną taśmą. Tu sobie oczywiście odpinamy naszą główną taśmę w bardzo prosty sposób. Sobie tutaj odpinamy. I tak wygląda płyta w Nokii E66. No, troszkę zbliżona do Nokii E71.
E52, troszkę tak kolorystycznie. I tutaj zasięg bardzo prosto wyciągamy. I tutaj nam wypięło od razu, tu zobaczmy naszą zapinkę klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. I teraz zobaczmy tutaj drugą stronę. W tym przypadku mamy tylko do odkręcenia dwie śrubeczki. Tutaj u samej góry. Tu jedna i tu druga. Są to śrubki właśnie te mniejsze, węższe, ale też gwiazdkowe. Sobie odkręcamy je i odkładamy w inne miejsce, by nie pomylić. I teraz zobaczmy, tutaj podwadzamy w tym miejscu i tak samo po drugiej stronie. I teraz wypinamy najlepiej pazurkami całe to wnętrze tego telefoniku. O, w bardzo szybki sposób nam to wszystko wyleciało, a raczej się posypało. I tutaj zobaczmy, jeszcze mamy do wymontowania nasz wyświetlacz. No w tym przypadku w tej Nokii często się psuje wyświetlacz, więc teraz pewnie będziecie wiedzieć, jak to się mniej więcej szybko robi. Tutaj odpinamy sobie nasz wyświetlacz w tym miejscu i teraz szukamy takiego najfajniejszego miejsca na wyświetlaczu, gdzie można podwadzić, by go nie uszkodzić. Ja tutaj znalazłem sobie na samym końcu. Tutaj zobaczcie, tutaj i tutaj po troszku sobie do góry jadę i widzicie, już nasz wyświetlacz jest tutaj prawidłowo wymontowany. Z Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!